Witam ponownie w dniu dzisiejszym. Wszystkie obwody paneli podpięte pod falownik. Jest godzina 16 już. Troszeczkę słońce wyszło, także już jest widać różnicę, że mamy większą produkcję niż na tych dwóch obwodach. Mimo że tamte panele jeszcze są brudne po wierceniu, trzeba byłoby umyć je. Deszcz nie padał niestety. Trzeba będzie chyba to ręcznie zrobić, żeby zwiększyć produkcję. I tak jest ładnie o tej godzinie. Już praktycznie kąt słońca pada na bok paneli. Tutaj te, co są na ścianie, jest dużo większy uzysk niż na dwóch obwodach. Łącznie tutaj jest 9,5 kWp w panelach, także usytuowanie jest południe i zachodnia część na wiacie 3 kW. Włączyłem sobie grzałkę, żeby zobaczyć, czy więcej wyciągnie z paneli, jak jest grzałka. Klima chodzi i grzałeczka. No i wiadomo, jakaś tam lodówka. Urządzenia takie, które pobierają prąd w mieszkaniu. Generalnie działa to poprawnie. Jest podpięte. Jeszcze założyłem diody prostownicze na każdy obwód. Na plus zakładamy sobie tutaj diodę. Jedna, druga, trzecia to jest po 30 A. Są diody, ja je rozkręcałem. Sprawdzałem w środku, czy one są poprawnie polutowane, zaciśnięte, czy nie ma jakichś tam baboli. Także porządnie są zrobione. Troszeczkę więcej za nie zapłaciłem. To w tamtym roku brałem, to już leży tyle czasu. Mogłem to w sumie wcześniej podłączyć, bo to nie wymaga przeróbki instalacji, tylko trzeba odłączyć złączkę. Tutaj mamy wpiąć diodę, tak, i wpiąć złączkę z powrotem. Na stronę plusową zapinamy. I to wszystko. Prosty montaż. Kable są na tyle długie, że dały radę bez problemu. I w przypadku, kiedy z rana mamy na ścianie południowej, tak, zaczyna świecić słońce, z tyłu tam na wiacie jeszcze nie ma słońca, no to po prostu ten prąd z paneli, gdzie jest nasłonecznienie, nie idzie do tyłu na ten obwód, gdzie jeszcze nie mamy słońca na tych panelach na wiacie. Tak to wygląda, to jest potrzebne tylko w tym celu. Nic tutaj wielkiego ta dioda nie robi, tylko chodzi o przepływ prądu, że nie puści do drugiego obwodu paneli. W miarę stabilnie trzyma, nie ma teraz chmur żadnych. Część panelu jednego już jest zacieniona przez dach. O tej godzinie już zachodzi słońce i niestety nie jest to pełna moc, tak jak powinno być. Na obwodzie na dwóch obwodach, o może tak, jak było dobre słońce, dobre nasłonecznienie, tam 5,5 kW bez problemu na tych panelach, na stojaku i na wiacie wyciągało. Tutaj mamy 3 obwody, ale jeszcze jest problem z czystością paneli, muszę to posprzątać po robocie. Mamy jeszcze baterie nienaładowane, 56%, to tu jest 64%. W miarę stabilnie idzie. Grzałka jest w zbiorniku ciepłej wody użytkowej włączona, żeby obciążyć układ. Dzisiaj taki dzień w kratkę, gorąco, duszno, ale cały czas pochmurno, to słońce cały czas za chmurami. Niby coś tam świeciło, ale
nie do końca to tak jak powinno być. Ale już mamy odbiór energii, tak, i w międzyczasie jeszcze ładujemy baterię. Jest tyle tej energii, że potrafi ładować baterię, puścić ten 1 kW energii do magazynu. A przy tak małej ilości paneli, jeśli mamy jeszcze start pompy ciepła, tak, podgrzanie wody, coś tam uruchomimy w domu, jakiś obiad się gotuje, no to pobiera z baterii albo z sieci tą energię. Także nie jest to błędem posiadać 10 kW pików, to jest takie minimum chyba w instalacji każdej jednej przy domu. Mniejsza ilość ok, produkuje, ale to też zależy od usytuowania takiego obwodu paneli, bo wiadomo, jak jest założony w dobrym miejscu, cały czas nasłonecznienie jest brak jakichś cieni, to będzie miał produkcję dobrą. Tutaj u mnie tego niestety nie ma. Jeszcze zobaczymy. Tutaj mamy 12,5 A, 12,6. I teraz tutaj 5 A idzie na tą baterię, bo się rozjeżdżają. Między jedną a drugą jest rozbieżność. Że działa poprawnie. Zostało jeszcze zrobić te uziemienie do szpilki z obwodu paneli na ścianie. Muszę dokupić kabel, bo nie mam tak długiego kabla. Za krótki, miałem 5 metrów, to za mało jest, nie sięgnie. Także muszę zamówić. Biję szpilkę i po robocie już jest w sumie wszystko jest ogarnięte. To wszystko na dziś. Dzięki za uwagę i do następnego. Cześć.